Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku IT na Fali. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co robić lub czego nie robić, aby praca w projekcie szła gładko. Razem ze mną jest dzisiaj Daniel i Oskar. Chłopaki, przedstawcie się. No to cześć, nazywam się Daniel Różycki i pracuję jako Python developer w STX Next już ponad 2 lata. Oskar? Ja jestem Oskar Kamiński i pracuję jako Scrum Master i też Product Owner. I w STX jestem od 5 lat i bardzo lubię swoją pracę. Bardzo dobre dodane. Super. Panowie, zebraliśmy się tutaj właśnie, żeby porozmawiać trochę o tej pracy projektowej, o tym, co robić, żeby te projekty były fajne, żeby przynosiły takie fajne dodatkowe korzyści, żeby zarówno odbiorca projektu, klient był zadowolony, jak i my, którzy pracujemy. No i nie bez kozery jesteście też tutaj z nami reprezentujący, mam nadzieję, że trochę inny punkt widzenia, pewnie też wspólny, czyli właśnie z perspektywy Product Ownera, czy Scrum Mastera i dewelopera. To, co myślę, że może na sam początek taki trochę glosariusz, definicja słów, nie? Czyli zdefiniujmy może projekt. Oskar, jak myślisz, jak najlepiej zdefiniować? Bardzo chętnie, to jest taka pierwsza rzecz, która mi się rzuca na myśl. My tutaj naturalnie między sobą używamy zwrotu projekt, mając na myśli zestaw interesariuszy, ludzi, którzy są po stronie naszej i po stronie klienta. Mamy na myśli układ, ustawienie, organizację i mamy na myśli wszelkiego rodzaju zagadnienia, które są z tym powiązane, uzgodnienia, bardzo szeroki wachlarz rzeczy. Czyli nie ma to nic wspólnego, przynajmniej na potrzeby naszej rozmowy, nie ma i nie będzie miało to nic wspólnego z projektem, tak jak to mamy na myśli w dziedzinie zarządzania projektami. Okej. Dodałbyś coś do tego, Daniel? Tak z mojej strony to ja czuję, że projekt to jest dla mnie taki produkt, który tworzę i oczywiście to jest zestaw wszystkich narzędzi od klienta czy od STX-a oraz zespół. Okej. No właśnie, bo to też jest, nie? Że często utożsamiamy, że projekt na końcu da nam jakiś produkt, nie? I faktycznie według tych takich chyba słownikowych definicji ten projekt to jest taki tam zestaw, ta akcja, która ma wytworzyć jakąś wartość, czyli właśnie w naszym przypadku bardzo często projekt. No właśnie, no i słuchajcie, wszyscy się spotkaliśmy tak naprawdę z taką sytuacją, że te projekty z jakiegoś powodu nam nie pasują, bądź one gdzieś tam mamy takie poczucie, że nie idą. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak to zmienić, jak zadbać, chyba tak z kilku perspektyw, czyli z perspektywy naszej w projekcie, gdy jesteśmy członkiem projektu, tak jak Daniel opowiadasz, ale też myślę, że to jest ważne. Wiem, że Oskar, ty w swojej codziennej pracy dużo też rozmawiasz z klientami o tym, jak oni do tego podchodzą. Tak, owszem. No i właśnie, jak ci się wydaje z tej perspektywy, czyli jak w ogóle, na przykład gdy jestem menadżerem albo gdy jestem już właśnie członkiem projektu i mam dołączać, to w ogóle na czym polega to, że projekt jest dobry albo niedobry? Ja wiem, że to może jest pytanie, które powinno paść na koniec, ale w sumie może spróbujmy, na ile jesteśmy w stanie w ogóle od tego zacząć. Z mojej perspektywy, odpowiadając bardzo szybko, to jest takie ustawienie i układ, które pasuje uczestnikom. I owszem, są takie układy, które dla większości ludzi będą im pasowały i wszyscy powiedzą, że to jest ok. Na przykład każdy będzie lubił sytuację, w której komunikacja jest przyjemna, miła, ludzie się dobrze odzywają. I nawet jeżeli inne ustawienia rzeczy o strony na przykład technicznej nie są fajne, to ktoś może powiedzieć, że ten projekt mi pasuje, bo komunikacja jest fajna. I ludzie będą mieli różne oczekiwania w tym zakresie. Ktoś może powiedzieć, to już jest taka skrajna sytuacja, że na przykład nie interesuje go w ogóle komunikacja, bo akurat nie jest w tym projekcie potrzebna, co w ogóle jest rzadką sytuacją, ale powie na przykład, że kod jest super, ja się rozwijam, mogę poznawać wzorce projektowe i w związku z tym dla mnie ten projekt jest fajny. Okej, czyli to jest taki trochę układ międzyludzki często pod tytułem, czy to wszystkim pasuje, czy to tak ma być? I teraz tymi wszystkimi osobami, jeżeli dobrze rozumiem, są zarówno członkowie na przykład deweloperzy, na przykład Product Owner lub Scrum Master lub obydwie te role i na przykład przedstawiciel klienta, bo jeżeli dobrze rozumiem,
to co znamy też z naszych projektów, ten klient jest członkiem zespołu, nie? Nie wiem, jak Daniel, jak ty podchodzisz do tego. Oczywiście, że klient musi być częścią zespołu. Ja nie wyobrażam sobie projektu bez klienta. Klient podejmuje najważniejsze decyzje praktycznie w projekcie i z każdą, z jakimś problemem biznesowym, czy czymkolwiek, z czym my mamy problem, nie rozumiemy czegoś, możemy pójść do klienta, się spytać, jak to powinno być zrobione, albo jaką decyzję powinniśmy teraz podjąć. Dlatego klient według mnie jest takim trochę filarem całego zespołu. A to jest mega w ogóle fajne, że to pada też z twoich ust, jako trochę przedstawiciela deweloperów, bo nie da się ukryć, że słyszałem też oczywiście czasami, nie, dobra, po co nam tam, klient to nam to tylko będzie brudził, my tutaj wszystko zakodujemy. Ja się dołożę do tego. No. Klient jest specjalistą w swojej dziedzinie. I w związku z tym my, polegając na jego zdaniu i jego wkładzie, w rzeczywistości gwarantujemy sobie, że będziemy współtworzyć dobry produkt. A to jest też ważne dla wszystkich członków zespołu, w tym zdecydowanie też dla programistów. Programiści, jestem przekonany, bo ja sam też byłem kiedyś programistą, że fajnie jest tworzyć produkt, nie tylko fajny od strony technicznej, od strony kodu, wzorców projektowych i użytych rozwiązań, ale też od strony tego, że to jest rzeczywiście przydatne. Okej. Dobra, czyli jeżeli myślimy sobie o tym, co musi mieć jakby ten dobry projekt, musi wszystkim odpowiadać, tak? To już wiemy. Bardzo ogólnie powiedziane, kwestia do dogadania, musi być to dogadane z klientem. Czy są jakieś takie, nie wiem, bardziej ogólne wytyczne, że możemy powiedzieć, ok, to jest dobry projekt, ten jest lepszy, ten jest słabszy. Co taki dobry projekt musi nam dawać? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Co się musi zadziać, żeby tak naprawdę, nie wiem, z perspektywy dewelopera, z perspektywy product ownera, czy dowolnej innej roli, według was, żeby można powiedzieć było, ok, to jest dobry projekt? No z perspektywy programisty to na pewno użyte technologie w projekcie, tak? Bo jednak programiści muszą i nawet muszą lubić się rozwijać, prawda? Więc jeżeli widzę, że jakiś projekt jest napisany w starych technologiach, czy w czymś, co nie da mi jakby mojej przyszłości, tak, że nie nauczę się niczego nowego, to w takim projekcie na pewno nie chciałbym uczestniczyć, tak? Oczywiście, jeżeli byłaby taka potrzeba, no to nie widzę z tym problemu, ale jednak chciałoby się stamtąd uciec zaraz do jakiegoś innego projektu, który ma naprawdę fajne technologie. No właśnie, to jest w ogóle mega rzecz, bo to jest takie naturalnie to brzmi, nie? Czyli fajnie, nowe technologie, ja się tam będę rozwijał. No i teraz, co jak jestem takim klientem? No i mam ten projekt, który kiedyś był super nowoczesny, w nowoczesnej technologii, no ale świat poszedł do przodu, a ja zostałem, nie wiem, na starej wersji Pythona, na starym Reactie albo coś takiego. Jak można to zmitygować inaczej niż przepisać albo przebudować? Nie wiem, jakieś porady macie? Może nie od razu przepisywać na przykład na inne technologie, ale zaktualizować tą technologię, którą teraz mamy na przykład. Są ludzie, którzy uwielbiają legacy code i lubią w tym, że tak powiem, pogrzebać sobie troszeczkę, bo tam można naprawdę fajne rzeczy znaleźć i zadać sobie takie pytanie, jaka była decyzja, żeby zrobić to właśnie w ten sposób, bo czasem widzimy, że ktoś naprawdę zrobił jakąś śmieszną rzecz w kodzie, czy coś jest zrobione po prostu nie ze sztuką, no to wtedy fajnie sobie właśnie takie pytanie zadać. No i tak jak mówiłem, na pewno zaktualizować ten cały codebase i oczywiście za zgodą klienta, tak? I wytłumaczyć klientowi, że to jest potrzebne, żeby ludzie chcieli pracować w tym projekcie, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, stare technologie to jednak nie robimy tego. Summa summarum, my chcemy jako zespół pomagać klientowi. I w związku z tym, jeżeli przychodzi klient i my z łatwością jesteśmy w stanie powiedzieć, że tutaj coś nie domaga, tu jest przestrzeń, żeby coś zrobić, to jest fajna sytuacja, bo ewidentnie z naszymi umiejętnościami jesteśmy w stanie łatwo wskazać, że tu możemy klientowi coś usprawnić. I to jest rzecz na plus. A to, że to jest dużo poniżej naszych oczekiwań tego, co my wiemy, jak może być super, to jest oddzielna sprawa i kwestia naszego rozwoju. Natomiast jeżeli coś jest bardzo łatwe do rozpoznania, to jest plus. Z naszymi kompetencjami możemy zrobić i rozpoznać sytuację, której klient nie jest w stanie rozpoznać. Okej, czyli byś zachęcał do tego, żeby wchodzić w ten dialog od samego początku i jakby wskazywać też obszary, czyli nie być takim pasywnym odbiorcą tego, co jest do zrobienia, tylko aktywnie działać i też mówić. Zdecydowanie, jako Scrum Master dla mnie ta sytuacja początkowa, jeżeli nawet jest niefajna, ma mniejsze znaczenie niż to, ile włożymy w to pracę, żeby projekt stał się fajny. My jesteśmy zespołem, który pomaga klientowi zamienić, zrobić, usprawnić, stworzyć produkt
I klient polega na nas, żeby to się zadziało summa summarum. Klient nie musi wiedzieć, co to znaczy fajny projekt. A na pewno nie we wszystkich aspektach. Okay. Albo może na przykład mieć swoją wizję, która potem będzie inna niż to, co na końcu zostanie osiągnięte. Okej. Czyli wciągamy klienta w tę dyskusję, pokazujemy, co jest do zrobienia. Z perspektywy, nie wiem, technologii i tak dalej, jak pracujecie jako deweloperzy, tak samo, że na przykład byście mówili, dobra, słuchajcie, nie, może nie w tej technologii, może tu zróbmy tak, może to zróbmy inaczej. Może zacznę od tego dialogu z klientem. Akurat też mieliśmy taką sytuację w projekcie, że akurat wchodziła nowa wersja Pythona, którą chcieliśmy spróbować po prostu, tak. Bo wchodziły jakieś nowe, i teraz brakuje mi słowa po polsku, dobra, nowy syntaks, prawda, takie składnia. Tak, nowa składnia. I po prostu był ten dialog z klientem, tak? Chcielibyśmy zaktualizować Pythona do takiej wersji, ponieważ wymieniliśmy punkty i udało nam się, że tak powiem, to przepchnąć. Wrzuciliśmy to sobie na sprint i to zrobiliśmy, zaktualizowaliśmy sobie i jesteśmy z tego zadowoleni, bo możemy sobie jakąś nową wersję sprawdzić, czy to w ogóle działa. Ale rozumiem, że argumenty były trochę bardziej rozbudowane niż bo chcielibyśmy się pobawić. Tak, oczywiście była burza mózgów, żeby po prostu naprawdę dużo punktów podać klientowi, dlaczego chcielibyśmy to zrobić, co nie było proste tak naprawdę, no bo wiadomo, że klienci chcą kolejne feature'y. Tak, kolejne feature'y, żeby produkt był lepszy, a nie bawienie się, żeby coś aktualizować, prawda? A propos też pięknych polskich słów, przepraszam. Na szczęście rolą wszystkich ról wokoło też, przede wszystkim product ownera jest to, żeby przedstawić i zauważyć wszystkie zalety i wartości, które są istotne dla klienta. I bardzo często to, co my proponujemy, czy programiści proponują, to jest nie tylko rzecz dobra i korzystna z punktu widzenia przyjemności programisty bycia w projekcie, ale też przekłada się na wymierne i konkretne korzyści dla klienta strony biznesowej. I przedstawienie czy zaktualizowanie Pythona ma wymierne korzyści dla klienta w postaci tego, że produkt będzie dłużej zdatny do użycia, że będzie bezpieczniejszy. I bezpieczeństwo jest takim aspektem, na którym liczymy na to, że się nic złego nie stanie, ale jednak z punktu widzenia technicznego my wiemy, że trzeba o to zadbać, nawet jeżeli to może rzadko wystąpić. Okej. Dobra, to jak dojść do tego momentu? No bo wiecie, w momencie, w którym zaczynamy współpracę, poznajemy się, tak? Trochę to też było, że to jest układ, projekt, no wszystkim musi pasować. To jak dojść do tej opcji, do tego miejsca, że klient nam ufa, nie? Że możemy, no bo wiemy, że nie zawsze się udaje od razu klienta przekonać. Pierwsze co wchodzimy, mówimy, nie, dobra, to jest do poprawki, to jest do zmiany i tak dalej. On mówi, ale ja chcę tylko dodatkową funkcjonalność, dodatkową podstronę i tak dalej. Zróbcie najpierw to, nie wiem, a potem może będziemy myśleć, albo w ogóle nie będziemy myśleć, zróbcie mi tylko to i już. To jak dojść do tego, jak przekonać, nie wiem, jak wyrobić sobie tą ścieżkę? Bardzo lubię podejście do klienta, gdzie my informujemy klienta o takiej ilości rzeczy i o takich rzeczach, które są istotne dla jego biznesu. I oczywiście w taki sposób, żeby on zrozumiał. I to oznacza, że będziemy mu mówić o tych konsekwencjach i wyborach, które podejmuje, konsekwencjach i wyborach, które wpływają również na stronę techniczną i co później ma dalsze konsekwencje dla niego z powrotem. I być może klienta to nie będzie interesować, natomiast my chcemy też tu pokazać, dlatego że mając taki troszkę głębszy wgląd w to, co się zadzieje w przyszłości, my mu dajemy bezpieczniejszą możliwość podejmowania decyzji, bo będzie mógł podejmować lepsze decyzje w oparciu o lepsze informacje. I naszą rolą jest, jako całego zespołu STX-owego, gdzie jest Scrum Master, Product Owner, programiści, tester i tak dalej, przedstawić mu te wszystkie konsekwencje w taki sposób, żeby on zrozumiał i podjął dobrą decyzję. I on jest osobą, która będzie w stanie podjąć tę decyzję lepiej. My nie będziemy w stanie, dlatego że klient ma też obraz swojej branży, swojej dyscypliny, swojej dziedziny i dzięki temu we współpracy z nami będzie w stanie podjąć lepszą decyzję. I żeby nam zaufał, my musimy mu podać jak najlepsze, jak najprawdziwsze, najrzetelniejsze informacje. Okej. No czyli tak naprawdę przewija się przez to, że tą relację trzeba budować długofalowo, rozmawiać trzeba ciągle tak naprawdę. Tak, przykładem najlepszym takiego aspektu, którego klienci nietechniczni nie znają, jest pojęcie długu technicznego. To będzie rzecz, którą trzeba będzie praktycznie rzecz biorąc każdemu nietechnicznemu klientowi wyjaśniać i tłumaczyć, przekonywać, jak z tego korzystać w dobry sposób. W sensie, kiedy rezygnować z długu technicznego na rzecz innych korzyści, że zrealizujemy coś szybko,
ale trzeba będzie ten dług później spłacić. Okej. Jakieś takie metody i techniki, no bo to wiecie, zawsze jest ciężko, jak klient przychodzi i mówi, no jak to piszecie coś od nowa, a tam słyszę o dług, zaciągacie jakieś długi, coś tam, to znaczy, że co nie umiecie robić tak, żeby było dobrze? Są jakieś takie techniki, jakieś takie metody, żeby przekonać klienta, że no ten dług to jest naturalną rzeczą? Rzeczywiście w Polsce części ludziom w ogóle słowo dług kojarzy się bardzo źle, mimo że jest to w rzeczywistości narzędzie finansowe, które można wykorzystywać w dobry sposób. Natomiast ma jakieś tam konotacje negatywne rzeczywiście. I zdecydowanie klientom, którzy nie są techniczni, no ja używam parafraz, tak, i porównań jak najbliższych do tego, żeby im wyjaśnić, jaka jest charakterystyka pojęcia długu technicznego. Bardzo lubię też wyjaśniać, że słowo dług jest nie do końca trafione, bo w rzeczywistości jest to jakaś tam charakterystyka tego, co się dzieje z kodem wraz z czasem, a niekoniecznie ma to coś wspólnego z tym źle pojętym długiem z finansów. I tak oswajamy klienta z tym pojęciem, jego konsekwencjami i jak może to wykorzystać na swoją korzyść, jak może wykorzystać na swoją korzyść sytuację, w której przez pewien czas nie likwiduje długu technicznego. Okej. Spoko. No to ja myślę, że mamy tą część taką związaną z projektem, takiej relacji projektowej z klientem. Częściowo to poruszyliśmy. No ale wiemy, że projekt to nie tylko klient, tak? Projekt to często, gęsto i głównie też zespół. I tu się patrzę też trochę, Daniel, na ciebie, w twoją stronę. Z takiej perspektywy deweloperocentrycznej, testerocentrycznej i tak dalej. Jak ty możesz ocenić, jak wchodzisz, czy projekt jest dobry, czy niedobry? Czy to będzie dla ciebie dobry projekt, wiesz, dla ciebie, dla koleżanki, czy kolegi testera i tak dalej, i tak dalej? No, pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, to czy jest kanał z memami na Slacku. No, Okej. Jak są memy, to już będzie dobrze. Tak, jak są memy, to jest super. No nie wiem, na pewno musi być taki lodołamacz na początku, tak? Taki icebreaker między mną, czy nowo przychodzącą osobą i innymi ludźmi z zespołu. I często można zobaczyć, czy się dogadujemy, czy jesteśmy... Akurat można spotkać ludzi u klienta, którzy na przykład są dosyć zamknięci, na przykład nie lubią, jak ktoś im, że tak powiem, grzebie w tym kodzie, tak? No właśnie, to moje takie dzieciątko, zostaw to, coś w tym stylu, tak? No więc jednak to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, jak się wchodzi do projektu. Czyli nie tylko, właśnie, bo z tego co mówisz, w takim razie nie tylko technologia i nie tylko to, co tam jest, tylko też taka relacja, tak naprawdę budowanie relacji nie tylko z klientem tym, kto płaci za projekt, tak, ale też z ludźmi, którzy na przykład już pracują w tym projekcie. Tymi technologiami jest tak, że bardziej się patrzy na technologię przed wejściem do projektu. Jak nie wiem, mamy listę projektów i chciałbym wejść do tego projektu czy do tego, ale potem oczywiście mam jakieś rozmowy z klientem czy rozmowy z zespołem, zobaczyć jak to w środku wygląda i czy my byśmy chcieli przystąpić do tego projektu albo przystąpić do tych ludzi. Bo projekt może być fajny ze względu technologii użytych, albo ze względu nawet kodu, ale może się okazać, że po prostu nie będziemy się dogadywać z ludźmi, albo po prostu będziemy się czuć tam niekomfortowo. Okej. A jakieś takie antywzorce projektu, coś takiego, co powinno być czerwoną flagą, że tam może nie dzieje się najlepiej tak z perspektywy dołączenia do projektu, coś, co warto by było przedyskutować albo od razu zaznaczyć jako rzecz do poprawy, jeżeli widzimy, że mamy opcję dołączenia do projektu, to co nam powinno pokazać takie red flagi, że to nie idzie tak, jak powinno być, że coś jest nie tak? Macie jakieś takie swoje, nie wiem, czy to ja jest nie mam takiego, lista, ja czy... będąc Scrum Masterem, czerwona flaga to będzie sytuacja, w której nie ma otwartości ze strony klienta na chociażby najmniejsze zmiany. Jest to sytuacja, dlatego że to jest taka sytuacja, w której nie można nic już zmienić. A ja powiedziałem teraz tutaj na początku, że najistotniejsze jest to, co my sobie będziemy w trakcie wypracowywać i zmieniać. Jeżeli nie ma otwartości na to, żeby zmieniać, wykorzystywać porady i nie uda się tej otwartości stworzyć, wypracować, to projekt, który na początku był w jakimś stanie niefajnym, dalej w nim z dużym prawdopodobieństwem będzie. I to jest dla mnie jako Scrum Mastera istotna rzecz. I jestem w stanie to też po iluś interakcjach z klientem na samym początku też już zauważyć. Na szczęście są klienci, których można przekonać i zmienić tą otwartość swoimi działaniami czy swoją rozmową, przedstawiając charakterystykę procesu wytwarzania oprogramowania,
na przykład właśnie z tym długiem technicznym, jak swoje rzeczy może wykorzystać na swoją korzyść. Tak naprawdę też prezencja tego, co my mówimy sami i w jaki sposób, też buduje zaufanie. To jest taki dodatek, element, że sposób, w jaki my opowiadamy o tej dziedzinie, na której my się znamy, też wpływa na to, czy klient nam zaufa. Ale przede wszystkim najistotniejsze jest to, że my będziemy umieli przetłumaczyć te wszystkie rzeczy, które tutaj się dzieją, na korzyść dla klienta. Okej, czyli podejście jest takie, że zły projekt to nie jest projekt, w którym coś jest, coś się zadziało, coś wystąpiło, tylko zły projekt to jest projekt, w którym dzieją się różne rzeczy i one się dzieją i już. I tam nie można nic zmienić, tam nie można się dogadać, tam nie można wejść w żaden dialog. Musi być tak, jak jest. Bardzo fajnie to podsumowałeś. Najgorszą sytuacją nie jest to, w jakim stanie projekt jest, tylko najgorszą sytuacją jest to, kiedy nie można tego zmienić, naprawić. Okej, czyli wychodzi z tego też trochę, tej rozmowy. Nie ma tak złego projektu, którego nie dałoby się obrócić, jeżeli byśmy wypracowali sobie odpowiednio współpracę. Moim zdaniem zdecydowanie tak. No, to słuchajcie, z tego tak naprawdę myślę, że wychodzi fajna klamra podsumowująca. Czyli możemy powiedzieć, że co zrobić, żeby praca w projekcie szła gładko? Takie jest gdzieś tam nasze założenie, że staramy się odpowiedzieć na to pytanie. No, czyli musimy upewnić się i zróbmy wszystko, żeby ten projekt mógł się zmieniać, żeby mógł się dopasowywać do wszystkich, którzy w tym projekcie są, którzy na niego wpływają. A chyba czerwona flaga, tak jak trochę było mówione, nie? Najgorsza czerwona flaga. Najgorsza czerwona flaga to sytuacja, w której widzimy, że jest brak otwartości ze strony klienta na to, żeby dokonywać zmian. I na szczęście ta czerwona flaga też niekoniecznie musi oznaczać, że tej otwartości nie uda się uzyskać. Na szczęście, nie? Natomiast w kontekście czerwonych flag to jest najbardziej czerwona rzecz. Tak. Ja bym to nawet rozszerzył, nie tylko klienta, ale też czasami nas. Czasami my nie chcemy, bo już coś zrobiliśmy, bo to już jest i tak dalej. Mówimy, dobra, good enough, nie? Klient by tam jeszcze to rozwiązał, nie idź z tym. To w sumie też tak może być, nie? Że z dwóch stron. Także chyba najgorsza rzecz w projekcie, brak możliwości zmian, brak chęci zmian. Najfajniejsza właśnie to, żebyśmy tak długo to dogrywali, aż to będzie hulało tak, jak chcemy. Ja myślę, że to fajne. Słuchajcie, też wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, żeby postawić kropkę nad tym tematem, albo może nawet teraz dwukropek i pójść w dwie ścieżki, bo stąd można wyjść tak naprawdę do dyskusji, jak to zrobić z perspektywy dewelopera, jak to jest, gdy masz do wyboru dobry projekt lub zły projekt, jak uczynić go dobrym. I z drugiej strony tak samo taki z project managementu, właśnie często z roli POS-a. I tu w sumie pytanie do Was, kochani słuchacze i kochani widzowie. Dajcie nam znać, którą z tych dróg byście chcieli wcześniej usłyszeć, czyli czy chcielibyście właśnie zobaczyć to z perspektywy teraz dewelopera, jak sobie wybrać dobry projekt, jak ustawić sobie dobry projekt, czy właśnie z perspektywy product ownera, Scrum Mastera, który jest w projekcie. Także dajcie nam znać, dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie, zachęcam do sekcji komentarzy. Zachęcam też dla tych, którzy nas słuchają, na nasze social media, gdzie też będziemy publikować materiały związane z naszym podcastem. Także zapraszamy i na bazie tego spotkamy się w jednym z kolejnych odcinków właśnie albo z Danielem, albo z Oskarem, a może i tak z obydwoma panami, tylko w odpowiedniej kolejności. Także dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach IT na Fali. Śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie, a także na platformach streamingowych, na których będzie ten podcast. Do zobaczenia, cześć.